Po 14 niesamowitych dniach pełnych przygód wracamy do domu. W tym filmie odwiedzimy kopalnię złota, spotkamy dzikie emu, które przebiegną nam drogę i odkryjemy, dlaczego na Outbacku wszystkie pojazdy, nawet autobusy, mają masywne zderzaki. Na koniec podsumujemy, ile kosztowała nas ta 14-dniowa podróż campervanem po Australii. Zaczynamy! Właśnie wstałam. Tam jesteśmy zaparkowani. Ale chcę wam tylko coś pokazać. Patrzcie, co tu zaparkowało. To jest taka stacja benzynowa na środku niczego. Jest taki ogromny samochód. 2 rzędy i patrzcie. Tam są kuski w środku. Patrzcie, jakie one są cichutko. Żadne z nich nie beczy, tylko stukają kopyczkami. Nie chcę podchodzić bliżej, żeby ich stresować. Ale bardzo ciekawe. Aha. Pan już zatankował i spada. Zejdę mu z drogi. Ale tu wszędzie są kozy. I na górze też. Widzicie, jak wystaje rogi. Ciekawe. Chyba nie widziałam nigdy transportu z kozami. Żadna z nich nawet nie zobaczyła. Macie ciężarówkę znikającą na tle wschodzącego słońca. Romantycznie, wiem. Czas wstawać i ruszać dalej. Chcemy dzisiaj bardzo dużo przejechać i możliwe, że nie będziemy mieli żadnych rozpraszaczy po drodze. Zobaczymy. Tomcio? Gotowy, żeby powiedzieć przejść do kamery? Cześć. Wiesz, że wstałem o 5:45. Aha. Nie? No, wstać o 5:45, potem zamknąłeś lewe oko, prawe i nie mogę się otworzyć do tej pory. Zbieramy się powoli. Znalazłam jeszcze jedne zwierzaki, które tu mieszkają. Gęsi. Dzień dobry. Nie chcę, żeby na drogę wybiegły. Fajne, nie? Zaczynamy kolejną zmianę. Jest poranek w czwartek, 4 stycznia. Mamy do przejechania 200 km. Tutaj zatrzymaliśmy się na noc w takich przyjemnym miejscu. Na stacji benzynowej. Stoliki, toalety, nawet całkiem miło. Gęsi jeszcze możesz też. Gęsi. Ola tam poszła się z nimi zaprzyjaźnić. Do tej pory przejechaliśmy 817 km. Resetujemy tą 200 i zaczynamy nową turę podróży. No. W związku z tym, że dzisiaj jest 4, pozdrawiam solenizantę. Ja również. Pozdrawiamy. Przypominając, plan powrotu jest taki. Raz jedno z nas prowadzi, raz drugie. Zmieniamy się co 200 km. They call me a dreamer. My eyes on the stars and my head in the clouds. But I'm a believer. I'll bet it all right here, right now. I've been walking the walk, not just talking the talk. The nights have been long from the dark to the dawn. And now it's all paying off. I'm right here where I belong. Ktoś tu się nieźle wziął do pracy. Brawo, dobra robota. Ciekawe, dlaczego wszyscy mają tu zamontowane te masywne zderzaki. Wygląda to jak ciekawa ozdoba, ale czy to australijski styl z Outbacku? Szybko zrozumieliśmy, że te zderzaki to nie kwestia wyglądu, ale praktyczności. Zobaczcie sami. Wszędzie wokół pasą się stada kóz, zwierząt jest pełno przy drodze, a większość samochodów pędzi tutaj 110.
takim masywnym zderzakiem nawet nie hamują. Niestety, niektóre kozy nie zdążyły uciec. Na szczęście my nie spieszyliśmy się, więc mieliśmy czas, żeby w porę zareagować. Zaczęło być dużo kóz po bokach. Trochę trzeba jednak uważać na te zwierzaki. No też troszkę jest niebezpiecznie. Szczególnie jak jest mama z małym, to trochę panikują. Albo mały nie wie co robić, biega w kółko za mamą. Albo boi się przejść, mama po niego wraca, a potem biegną w ostatniej chwili. Podczas tej podróży nauczyliśmy się, że w Australii trzeba być gotowym na wszystko. Na przykład teraz, właśnie przed nami wyszły na drogę emu. Hello. Jak widzicie, nadal jedziemy, a kóz nie ubywa. Mam wrażenie, że jest ich nawet więcej. They say love don't cost a day. There's hearts for cards, but cash is king. Dobra wiadomość, koniec kóz. Zła wiadomość, poczuliśmy dym w powietrzu. Po chwili zobaczyliśmy też jego źródło. To paliła się ściółka. Patrzcie, to jest taki jakby pożar buszu. Właśnie mijamy ten teren, cały czas się pali. Ale zapach, nie? No i tak jakbyście tli, tak jakbyście ognisko mieli takie już żarzące się. Może tutaj dogaszali, ale wydaje mi się, że coś po prostu tak rozprzestrzenia i tak powoli pełga. Winęliśmy też takich jakby strażaków. Mieli tylko jeden samochód, jeepa, Stali na tych rozżarzonych węglach. ale byli tacy trochę poubierani, nie? Kask mieli. Ale jazda, aż tak popalone. Nieźle. I tu już tak mamy ładny kawałek, z parę kilometrów tak jedziemy tym. A i tutaj Chyba koniec, jakby bo była jest droga. I tam była taka droga jakby Deskowa. no taka nieutwardzona i ona chyba odcięła ten pożar i tu już go nie ma i tu już jest czysto po dwóch stronach i nie czuć dymu. Bardzo ciekawe. Nieźle. A tu chyba ze straży pożarnej przyjechali chłopaki. Bo tutaj jest taka stacja benzynowa na środku niczego i mamy też zamiankę. Nie ma co gadać, jestem gotowa do drogi. Kasujemy i jedziemy. 200, Tomka? 0 moje. Ruszamy. There's a place I have never been, on the cover of a magazine, alright. Dojechaliśmy do miejscowości Kobar. Skręcamy na punkt widokowy. Kto by pomyślał, że to wzgórze stanie się atrakcją turystyczną? Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Is it time for me? There's no guarantee. I see everybody hazy, no one here to fail me. Jesteśmy na punkcie widokowym i to, co można tu podziwiać, to jest właśnie ta kopalnia. Nie no, to jest to interesujące miejsce. Jest to kopalnia odkrywkowa. Tak wygląda. Całkiem niezłe.
Ty, tu gdzieś jest koza. Beczy. Słychać jak beczy. O, tutaj jest o tej kopalni. Kopalnia złota. Kobar. Cały ten outback tylko dlatego się jeszcze nie zapadł i nie zniknął w pył, bo tu jest gruba kasa pogrzebana pod ziemią. I ci najodważniejsi i najbardziej wytrwali usilnie ją wydobywają. A jak się skończy, to chyba tylko turyści i kozy zostaną. Ale możliwe, że to jeszcze paręset lat. Na razie jeszcze mają dużo gór do rozkopania, także chyba będą mieli co kopać. Dobra, to spadamy na dół i jedziemy dalej. Ja jeszcze mam z 50 km, a potem Tomka kolej. Także realizujemy plan. Jedziemy dalej. Przed nami jeszcze kawałek drogi. O, patrzcie jaki fajny psiak. Dingo mu wskoczył na pakę i śledzi. I sobie jedzie. I zwiedza. Rusz się, Dingo. O, ruszył się. Dingo wie, co się dzieje. No chyba musisz go wyprzedzić, bo widać, że się stresuje. O, cześć, Dingo. To robimy kolejną zmianę i Alcia przejechała 206. W sumie mamy 1231 przejechane w drodze powrotnej. Resetujemy do zera. Tyle nam zostało. 10 godzin, 1000 km. Zobaczymy, ile nam naprawdę zajmie. A jesteśmy na małym parkingu. Zrobiliśmy sobie tu herbatę i ruszamy dalej. Gotowa? Zawsze. Got the feeling from the start. You might be the guy who'll break my heart. Hello, hello. Even though I took a risk, it is worth the while for just one kiss. I know, I just know it. Caught up in the moment, wanna spend every second with you. Powoli się ściemnia, a my dojeżdżamy do Nyngan. Przejechaliśmy dziś naprawdę dużo. Czas na małą nagrodę. Stuck in the middle, what can I do? Yeah, I just wanna be right next to you. Przegąska, duży. Poprawny sposób jedzenia takiej tarty. Nabijasz i połykasz coś. Jeżeli masz bardzo szeroki uśmiech, to możesz na jednego hapsa. Po deserze pełnym cukru mieliśmy jeszcze trochę energii, ale i tak byliśmy daleko od domu. Nie było szans, żeby dotrzeć tam dzisiaj, więc postanowiliśmy zatrzymać się na nocleg na dziko. I can see the hesitation grow. Just know, I just know it. Caught up in the moment, wanna spend every second with you, yeah. All I do is think and about you. Cześć, mamy kolejny dzień. Ja już dawno wstałem. Jak widać na załączonym obrazku, czekamy na jedynego z pasażerów, który już się dawno obudził, ale nie jest jeszcze do końca gotowy na podróż. Gotowy jestem. Ty prowadzisz się, tu leży i sobie podróżuję. Zatrzymaliśmy się na piknik area. Strasznie wieje, to aż częściej samochodem. Więc nie będziemy nic gotować, tylko się udamy w dalszą podróż. Po drugiej stronie droga, mało w sumie uczęszczana. Gdzieś tu są barany, bo je słyszałam.
strasznie wieje, aż się nie chce wychodzić. Śpi się tutaj fajnie, ale troszkę tutaj chyba jedno z bardziej wiecznych miejsc, nie? Może drugie. Samochód odsłonięty. Poranna rutyna samochodowa. No dobra, zbieram się. Mamy chyba z 11 godzin do tego, żeby dotrzeć na miejsce, więc powinno się to udać dzisiaj. To się zbieramy powoli i ruszamy. I Ola prowadzi. Nowy dzień, nowa podróż. Z kierownicą, Ja. za kierownicą Olcia. Pusty parking, godzina 8. Piątek chyba, nie? Tak, kasujemy i do przodu. Dobra, jedziemy. Właśnie stanęliśmy w Gilgandrze. Spróbujemy złapać coś na śniadanko. Niestety tam, gdzie spaliśmy, tak wiało. W ogóle wszędzie wieje, ok? Patrzcie na to drzewo. Wieje, ten wiatr jest nie super porywisty, ale mocny i stały. Więc ciężko coś ugotować po prostu. Idziemy coś złapać na śniadanie, a potem zobaczymy, gdzie nas droga poprowadzi, bo jeszcze parę kilometrów przed nami, także ciekawe, jakie będzie śniadanko. Gotowy? Czytałem, że będzie Do polowania. wyśmienity. O, Tomek się nastawia na Taka wyśmienite. ciekawostka z okolicy stacji. Ponoć srają tu pod prysznicami, do tego stopnia, że jest naklejka, która ostrzega, że jak to się powtórzy, to prysznice są permanentnie zamknięte. Także taki apel do tego, kto to ogląda i kto czyni ten niecny czyn, zaprzestań. Albo prysznice będą zamknięte. Tak. Proszę tego nie robić. Dobra, lecimy. Knajpa taka. A knajpa jest taka. Całkiem niezła. Ola się załamała. Nie wiemy czemu. Śniadanie okazało się niezbyt smaczne, więc niewiele zjedliśmy i pojechaliśmy dalej. Ale trasa była fajna. Wiodła przez malownicze pagórki. To, co przyciągnęło nas do podróżowania kamperem, to możliwość oderwania się od codziennego zgiełku, zanurzenia się w naturze i budowanie więzi. Musimy przyznać, że w pełni to osiągnęliśmy. Spędzaliśmy te 14 dni, odkrywając ukryte skarby, oglądając zapierające dech zachody słońca i zasypiając w nieziemskich miejscach pod gwiazdami. Każdemu polecamy taką przygodę. Kolejna zmiana. To jest na miejscu pasażera. Siedzimy sobie tu. Zrobiła 207 km. W sumie zrobiliśmy 1651 km. Resetujemy i jedziemy dalej. A jesteśmy na parkingu. Taki mały. Było już po 13 i zaczęliśmy robić się głodni. Lodówka była pusta, więc najlepszym wyborem było zjeść na mieście. Poszliśmy na lunch do tajskiej restauracji. Przyjemnie tutaj. Jedzonko też powinno być dobre. Zobaczę. Jak się Tomku podoba w restauracji? Bardzo fajnie. Mamy jedzonko, czekaliśmy 20 minut. Moje jest satay mosman, chyba tak, twoje jest mosman, mosman. Bardzo fajne. Tylko, że to jest ziemniak, mamy ziemniaka z ryżem. Ale jak oceniasz, Tomcio? Sami widzicie. Dobra, to ja położuję swoją. Zastanawiacie się, czy nam smakowało? Niech to będzie komentarzem do tego.
także zbieramy się powoli. Tomek zaraz 200 musi trzasnąć, potem ja, potem Tomek i już w domu. Ale drogi o wiele przyjemniejsze, mniej zwierzaków, lepszy ruch, więc jakoś tak to płynnie idzie. Także do zobaczenia na trasie. Było pyszne. No to ruszamy dalej. Jeszcze trochę przed nami. Freedom! So fresh, so new. Freedom! It's all for you. All for you. Freedom! Keep your ears to the ground. Talking about the freedom. It's the best show in town. Best show in town. Freedom! Well, 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 well. Freedom! I give you freedom. Yes, it's right. Freedom! Start right now. Freedom! Get your freedom tonight. Freedom! Well, well, well. Freedom! Come on, everybody. Young, old. Czas na zmianę kierowcy. Jesteśmy już niedaleko domu. Idzie całkiem dobrze. Zamiana bociana. Licznik wyzerowany. Ruszamy dalej. Nara. Let yourself be free. I give you freedom. Yes, it's right. Freedom. Start right now. Talking about the freedom. Get your freedom tonight. Freedom. I give you freedom. Yes, it's right. Freedom. Let yourself be free. Start right now. Ostatnie tankowanie i ostatni przystanek i zamiana przed Brisbane. Jesteśmy na stacji. Ola skończyła swoją turę jazdy. Jestem gotowy. Resetujemy. Zobaczmy, ile zrobiliśmy kilometrów. To tak, Olcia zrobiła 207 km. W sumie zrobiliśmy już 2068 km. Resetujemy. I ruszamy do domu. To było ostatnie tankowanie, więc możemy podsumować, ile wydaliśmy podczas całej wyprawy. W sumie wyszło $2217 australijskich, czyli 6118 zł. Na tę kwotę składają się paliwo, jedzenie, noclegi. Najwięcej wydaliśmy na paliwo, aż $1283, ale przejechaliśmy ponad 5780 km. Na jedzenie poszło $860, na noclegi wydaliśmy najmniej, bo przez te 13 nocy spaliśmy głównie na dziko. W sumie za 3 noce na kempingach zapłaciliśmy $74. Nie mieliśmy też żadnych niespodziewanych wydatków. Chyba byliśmy zbyt pochłonięci podziwianiem widoków, żeby wydawać pieniądze. No i samochód spisywał się doskonale. Jesteśmy już w garażu w domu i tak. Przejechałem 146 km na mojej zmianie, czyli troszeczkę miałem mniej do przejechania. A w sumie przejechaliśmy 2215 km w drodze powrotnej. Dojechaliśmy, zajęło nam to 4 dni. Było super, bardzo nam się podobało. Nie jesteśmy zmęczeni za bardzo. Może trochę. Ale cieszymy się, że dojechaliśmy bezpiecznie i teraz pora się rozpakować i planować kolejne przygody. Koniec podróży. Tak. Koniec podróży do południowej Australii. Jak wam się podobała nasza wyprawa, zostawcie suba, komentarz, łapkę. Do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa! Pa!